Witajcie, to jest vlog Katowice Airport. Ja nazywam się Piotr Adamczyk, jestem rzecznikiem prasowym katowickiego lotniska, a w tym odcinku będziemy Wam radzić. Chcemy Wam podpowiedzieć, na co zwrócić uwagę przed podróżą lotniczą, jeszcze w domu, a także na samym lotnisku, żeby nasz wylot na przykład na wakacje przebiegł spokojnie i bez większych problemów. Zachęcam do oglądania. Zanim zarezerwujemy wakacje, kupimy bilet na samolot, to sprawdźmy, czy mamy ważny dokument tożsamości. Dokumentem tożsamości jest dowód osobisty lub paszport. Nie jest nim na przykład prawo jazdy. Nasz dokument tożsamości w podróży lotniczej musi być po pierwsze ważny, po drugie musi być niezniszczony, no i po trzecie musimy go mieć fizycznie ze sobą, musimy go zabrać w podróż lotniczą, ponieważ w branży lotniczej nie są akceptowane elektroniczne wersje dokumentów tożsamości, więc nie wylegitymujemy się na przykład aplikacją mObywatel. Nie pomoże nam także w zdjęcie naszego paszportu czy też dowodu osobistego, które mamy zrobione w telefonie. Warto pamiętać o tym, że każdy uczestnik podróży lotniczej, niezależnie od jego wieku, musi legitymować się ważnym dokumentem tożsamości. Więc jeśli na przykład podróżujemy z niemowlakiem, to on także musi dysponować ważnym dokumentem tożsamości, ważnym i niezniszczonym. Pamiętajmy także o tym, że nie do każdego państwa możemy wjechać na podstawie dowodu osobistego. Do niektórych państw możemy podróżować tylko na podstawie paszportu. Te informacje możemy znaleźć na odpowiednich stronach internetowych, m.in. na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Niestety ciągle zdarza się, że przedmioty w bagażu podręcznym i rejestrowanym są kwestionowane w trakcie kontroli bezpieczeństwa, dlatego ważnym jest, żebyśmy pakowali się uważnie, a w uważnym pakowaniu pomoże lista przedmiotów zabronionych, którą można znaleźć na stronie internetowej Katowice Airport, czy też na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Link do tej listy podajemy w opisie tego filmu. Waga i rozmiar bagażu mają znaczenie. Każda linia lotnicza ma inne limity dotyczące liczby sztuk bagażu podręcznego i rejestrowanego, ich rozmiaru oraz maksymalnej dopuszczalnej wagi. Dlatego rekomendujemy, żeby przed każdą podróżą sprawdzić na stronie przewoźnika, jakie są maksymalne limity dotyczące bagażu podręcznego i rejestrowanego. Czyli przypominamy, chodzi o liczbę sztuk tych bagaży, o ich maksymalny rozmiar oraz maksymalną dopuszczalną masę czy wagę. Zawsze możemy zważyć nasz bagaż podręczny czy też rejestrowany w domu. W końcu większość z nas posiada wagi łazienkowe i rekomendujemy tego typu działanie, bo to pozwoli nam uniknąć takich nieprzyjemnych niespodzianek przy stanowisku odprawy biletowo-bagażowej, gdzie na przykład może się okazać, że nasz bagaż rejestrowany przekracza ten maksymalny dopuszczalny limit wagi. Zważenie bagażu w domu pozwoli nam uniknąć tego typu sytuacji. Czas ma fundamentalne znaczenie w branży lotniczej. My apelujemy o to, żeby w sezonie przyjeżdżać na lotnisko nie później niż 2 godziny przed planowaną godziną odlotu. Czyli na przykład, jeśli start naszego samolotu zaplanowany jest na godzinę 12, my bądźmy na lotnisku nie później niż o godzinie 10. Te 2 godziny dają nam odpowiedni zapas czasu na to, żeby przejść spokojnie wszystkie procedury związane z podróżą lotniczą. Jeśli podróżujemy czarterami, no to wiadomo, że jest to nadanie bagażu rejestrowanego na stanowiskach odprawy biletowo-bagażowej. Musimy przejść także kontrolę bezpieczeństwa. Ta nasza prośba wynika z tego, że w sezonie czarterowym może się zdarzyć tak, że zarówno do check-inów, jak i do kontroli bezpieczeństwa będziemy musieli troszkę dłużej poczekać w kolejce, więc dajmy sobie ten zapas czasu, więc przyjeżdżajmy na lotnisko minimum 2 godziny przed planowaną godziną odlotu. Katowice Airport działa 24 godziny na dobę, więc może zdarzyć się tak, że nasz wylot będzie kilkanaście bądź kilkadziesiąt minut po północy. Wtedy pamiętajmy, żeby do portu przyjechać odpowiedniego dnia. Więc jeśli odlatujemy na przykład w piątek o godzinie 00:15, to na lotnisku powinniśmy być w czwartek
najpóźniej o 22:15. Pamiętajmy o tym, bo zdarzają się sytuacje, że pasażerowie potrafią przyjechać do portu już dobę po wylocie ich samolotu. Tak nie robimy. Nie pozostawiamy bagażu bez opieki na terenie terminali pasażerskich oraz na terenie parkingów lotniskowych, ponieważ bezpieczeństwo i ochrona są priorytetem w branży lotniczej i każda tego typu sytuacja, czyli każdy bagaż pozostawiony bez opieki, natychmiast wzbudza zainteresowanie naszych służb lotniskowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Często paraliżuje taka sytuacja pracę lotniska, co generuje opóźnienia, a w skrajnych sytuacjach nawet odwołania rejsów. Rocznie notujemy około 40 przypadków pozostawiania bagażu bez opieki na terenie terminali pasażerskich i parkingów lotniskowych. Dlatego apelujemy do pasażerów, żeby nie pozostawiali bagażu bez opieki. W branży lotniczej mamy bardzo duże poczucie humoru, ale są tematy, z których nie żartujemy i to są tematy związane z ochroną i bezpieczeństwem. W trakcie naszego pobytu na lotnisku, przechodząc procedury związane na przykład z odlotem, kilkukrotnie zostaniemy zapytani, czy na przykład w naszym bagażu podręcznym bądź rejestrowanym nie ma żadnych niebezpiecznych przedmiotów. I najgorszą odpowiedzią, jaką możemy udzielić na tego typu pytanie, jest odpowiedź w postaci: tak, mam bombę, granat, pistolet. Nie żartujmy w ten sposób, nie postępujmy w taki sposób, ponieważ tego typu żart natychmiast budzi reakcję wszystkich naszych służb odpowiedzialnych za ochronę i bezpieczeństwo. Pasażer, który w ten sposób niepoważny zażartował, musi liczyć się z konsekwencjami zarówno finansowymi w postaci mandatu, jak i w skrajnych przypadkach kapitan rejsu, którym ta osoba ma podróżować, może nie zaakceptować takiego pasażera na rejsie i po prostu nie polecimy na przykład na wymarzone wakacje z powodu jednego niepoważnego żartu, więc apelujemy, nie żartujmy w kwestiach związanych z bezpieczeństwem. Kiedy odlatujemy, boarding to ostatnia procedura, jaką musimy przejść na lotnisku, więc najpierw nadajemy bagaż rejestrowany na stanowiskach odprawy biletowo-bagażowej, oczywiście jeśli go mamy, potem przechodzimy kontrolę bezpieczeństwa i po przejściu kontroli bezpieczeństwa, po wejściu na halę odlotów, pierwszą rzecz, jaką warto zrobić, to sprawdzić na tablicach, z jakiej bramki będzie odprawiany nasz rejs. Boarding startuje zazwyczaj 20 do 30 minut przed planowaną godziną odlotu samolotu. Nie przegapmy tego momentu, zwracajmy uwagę na zegarek, a także na komunikaty, które pojawiają się w naszym systemie nagłośnieniowym, bo między innymi także one będą informowały nas o rozpoczęciu boardingu. Temat, którego nie możemy pominąć w kontekście podróży lotniczej, to alkohol. Oczywiście jest on dostępny na terenie terminali pasażerskich, czy to w sklepach wolnocłowych, restauracjach, czy też w salonikach biznesowych, ale my rekomendujemy, żeby przed podróżą lotniczą spożywać go w umiarkowanych ilościach, a najlepiej wcale, ponieważ osoby pod widocznym wpływem alkoholu nie są akceptowane na rejsach. Pamiętajmy o tej zasadzie. Zamiast alkoholu proponujemy napić się wody mineralnej przed podróżą lotniczą. Pamiętajmy o tym, że powietrze w samolocie jest suche i dobre nawodnienie dobrą wodą mineralną ma duże znaczenie. Smacznego! I ostatnia nasza rekomendacja. Zachęcamy, żeby przed podróżą lotniczą zapoznać się z warunkami przewozu linii lotniczej, z którą będziemy lecieli. To dokument zazwyczaj pomijany, pewnie ze względu na to, że jest dosyć długi, ale gwarantuję, że to nie jest stracony czas, bo to kopalnia wiedzy i przydatnych informacji. Dziękujemy za obejrzenie kolejnego odcinka vloga katowickiego lotniska. Mam nadzieję, że informacje, które w nim przekazaliśmy, będą Wam przydatne przy podróżach lotniczych, m.in. z Katowice Airport. Jeżeli się Wam podobało, zostawcie proszę łapkę w górę. Zachęcamy Was także do subskrybowania kanału Pyrzowickiego Lotniska na YouTubie. Najlepiej z dzwoneczkiem. Dzięki temu będziecie dostawali powiadomienia o nowych filmach, które tutaj wlatują. My widzimy się w kolejnym odcinku, a tymczasem życzę Wam wszystkiego dobrego i wspaniałych wakacji z wylotem z Katowice Airport. Do zobaczenia!